Lekcja pod tytułem Działania na wektorach w układzie współrzędnych. Przed obejrzeniem tej lekcji radzę obejrzeć dwie poprzednie lekcje, to znaczy wektory, pojęcie wektora i wektory w układzie współrzędnym. Jeżeli jeszcze tego nie widziałeś, nie widziałaś, to radzę najpierw tam zajrzeć. No a teraz zaczynamy bieżącą lekcję. Na lekcji pod tytułem Wektory, pojęcie wektora, działanie na wektorach, czyli w filmie, jaki nagrałem i już jest, pokazałem, jak graficznie wykonywać dodawanie wektorów, odejmowanie wektorów i mnożenie wektora przez liczbę. Ok, graficznie to już umiesz zrobić, natomiast jak to zrobić w zadaniu, czyli jak to wykonać algebraicznie? No, dosyć proste są na to wzory. Popatrz. Jeżeli mamy jakiś wektor A o współrzędnych A1, A2 i jakiś wektor B o współrzędnych B1, B2, no to wtedy dodawanie tych dwóch wektorów polega na tym, że dodajemy pierwszą współrzędną do pierwszej, drugą współrzędną do drugiej i to jest efekt dodawania, czyli wektor, który jest wynikiem dodawania, jest właśnie liczony w ten sposób. Pierwsza do pierwszej, druga do drugiej. Zróbmy sobie przykład, to się rozjaśni. Niech będzie jakiś właśnie wektor A o następujących współrzędnych 4, 5. Wektor B o współrzędnych niech będzie 6, 8. Ok, no to policzmy teraz sumę tych wektorów. A dodać B. No to zgodnie z wzorem, który tutaj widzimy, A1 dodać B1. To jest A1, to jest B1. Pierwsza współrzędna. Dodajemy pierwsze współrzędne. 4 dodać 6. A teraz teraz wzór mówi A2 dodać B2. To jest A2, to jest B2. Dodaję 5 dodać 8. No teraz oczywiście muszę wykonać to dodawanie. 4 dodać 6 to jest 10. 5 dodać 8 to jest 13. I to jest wynik dodawania. Czyli wektor, który jest wynikiem dodawania A plus B, ma właśnie te współrzędne 10, 13. No teraz popatrzmy, jak to jest z odejmowaniem. Bardzo podobnie. A odjąć B to jest odejmowanie pierwszych współrzędnych i drugich współrzędnych. W naszym wypadku dla tego wektora A i B, które sobie wymyśliłem, no to rozpiszę A minus B i odejmuję. A1 to jest 4, odjąć B to jest 6. A2 to jest 5, odjąć B, B2 to jest, ile tam jest? 8. Dobra. Wykonuję odejmowanie. 4 minus 6 to jest minus 2, 5 minus 8 to jest minus 3. I to są współrzędne wyniku, czyli wektora, który otrzymujemy w efekcie odjęcia A od B. I ostatnia sprawa. Zmienię sobie kolor, niech będzie sobie kolor pomarańczowy. Jak robimy mnożenie liczba razy wektor? Po prostu tą liczbą mnożymy pierwszą i drugą współrzędną. Czyli w naszym wypadku niech K będzie na przykład 4. No to mamy coś takiego. K razy A, czyli 4 razy nasz wektor A, czyli 4. Pierwsza współrzędna, druga 5. Czyli mnożę pierwszą współrzędną razy 4 i drugą współrzędną razy 4. I w efekcie dostaję 4 razy 4, 16, 4 razy 5, 20. I to jest wynik mnożenia, czyli wektor, jaki otrzymamy po przemnożeniu wektora A przez liczbę 4. Przejdźmy do kolejnej kwestii. Kolejna kwestia, która często się pojawia w zadaniach, to jest sprawdzenie, czy jakieś wektory są równoległe, albo czy jakieś proste są równoległe, gdzie znamy punkty leżące na tych prostych, co się ostatecznie i tak sprowadza do sprawdzenia warunku równoległości wektorów. I teraz jak ten warunek wygląda? Jeżeli mamy dwa wektory, znowu jakieś wektor A, wektor B, to ten warunek mówi, że one są równoległe wtedy i tylko wtedy, jeżeli znajdziesz, czyli jeżeli istnieje taka liczba K, dowolna liczba K, czyli dowolna liczba dodatnia bądź ujemna liczba rzeczywista, dla której współrzędne tych wektorów są proporcjonalne. A co to oznacza po polsku? Że
A1 równa się k razy B1, A2 równa się k razy B2. Lub inaczej, jeden wektor możemy otrzymać mnożąc ten drugi wektor przez liczbę k. Dodatkowo przyjmuje się, że wektor zerowy jest równoległy do każdego wektora. No, wektor zerowy jest punktem tak naprawdę, więc czy do tego wektora, czy do tego wektora, czy do tego, to on jest zerowy. Takie jest założenie po prostu. Jak mamy wektor zerowy, to on jest równoległy do każdego wektora na świecie. Za chwilę w zadaniach zobaczysz, jak wykorzystamy ten warunek równoległości i jak ewentualnie znajdować tą liczbę k lub udowadniać, że ona nie istnieje, czyli że jakieś tam dwa wektory nie są równoległe. Przejdźmy do zadań. Zadanie pierwsze. Mamy trzy wektory dane a, b oraz c. Dane, czyli są podane ich współrzędne. No i musimy teraz obliczyć wektor d, który jest o takim wzorem wyliczany. 2 razy wektor a, dodać 3 razy wektor b, minus 4 razy wektor c. Oblicz wektor, bo czasami tak będzie sformułowane zadanie, czyli tak naprawdę znajdź współrzędne wektora d. Jak to zrobimy? To nasze zadanie rozłożę sobie na dwie fazy. W fazie pierwszej policzę 2 razy a, 3 razy b i 4 razy c, a w fazie drugiej wykonam dodawanie, a tutaj odejmowanie. No to faza pierwsza, czyli najpierw sobie policzymy te mnożenia, czyli 2 razy wektor a. No to już przed chwilą wiemy, jak to się robi. Mnożymy liczbę razy współrzędne wektora. Pierwsza współrzędna wektora a, druga współrzędna wektora a, czyli 2 razy 2, 2 razy minus 1. Otrzymuję 2 razy 2, 4, 2 razy minus 1 to jest minus 2. Ok, drugie mnożenie. Teraz 3 razy wektor b. 3 razy b. No to 3 razy pierwsza współrzędna wektora b, czyli 3. 3 razy druga współrzędna wektora b, czyli 4. I otrzymuję 3 razy 3, 9, 3 razy 4, 12. Jeszcze zostało nam 4 razy wektor c. No to mamy 4 razy pierwsza współrzędna wektora c, czyli minus 1. I 4 razy druga współrzędna wektora c, czyli 2. Otrzymuję 4 razy minus 1, minus 4. 4 razy 2 to jest 8. Ok, pierwszą fazę wykonałem, teraz przechodzę do fazy drugiej, czyli będę wykonywał to dodawanie i odpowiednio odejmowanie. No to wykonuję, rozpiszę to może najpierw, czyli mój wektor d otrzymam pierwszy kawałek, drugi kawałek, trzeci kawałek. Czyli 2 razy a wyszło mi 4 minus 2. Teraz to mam dodać do 3 razy b, czyli 9, 12. I od tego odjąć 4 razy c, czyli minus 4, 8. No to wykonuję sobie to zadanie. Pamiętasz ze wzorów, które przed chwilą omówiłem. Dodawanie to jest dodawanie pierwszych współrzędnych 4 dodać 9, czyli ta współrzędna dodać ta współrzędna. I od razu odejmowanie. Odejmowanie to jest odejmowanie pierwszej współrzędnej, czyli odjąć minus 4. I teraz to samo z drugimi współrzędnymi. Dodaję najpierw minus 2 dodać 12 i odjąć 8. Teraz trzeba policzyć. 4 dodać 9, minus z minusem daje plus, czyli dodać 4. Czyli 4 dodać 9, dodać 4. Rozpiszemy to sobie. 4 dodać 9, dodać 4. A teraz po przecinku mamy minus 2, dodać 12, minus 8. Czyli 12 minus 10. Policzmy. Dodawanie 4 dodać 4 dodać 9 daje nam 17.
12 odjąć 10 to jest 2. I to są współrzędne naszego wektora d. Zadanie rozwiązane. Przejdźmy do następnego. Kolejne zadanie. Tym razem zamiast gotowych wektorów, czyli współrzędnych gotowych wektorów, mamy podane współrzędne punktów. Punkt A i jego współrzędne, punkt B i punkt C. A polecenie ostatecznie jest takie samo. Oblicz wektor. I tutaj zobacz, w tym zadaniu musimy policzyć 2 razy wektor AB minus 3 razy wektor BC i dodać wektor CA. W tym poprzednim zadaniu mieliśmy podane współrzędne wektory, a tutaj nie, tutaj są współrzędne punktów, więc najpierw będziemy musieli policzyć współrzędne wektora. Wektora AB. Dlaczego? No bo tutaj musi być. Dalej wektora BC i współrzędne wektora CA. Jak to policzymy, no to potem zastosujemy tą samą procedurę, którą kilka minut temu zastosowałem. Na wszelki wypadek z jednej z moich poprzednich lekcji przypominam, jak się liczy współrzędne wektora, gdy mamy znane współrzędne punktów, przez które on przechodzi. Jeżeli mamy wektor AB i zobacz, mamy współrzędne punktu A i punktu B, no to wtedy stosujemy sobie ten wzór, żeby już omówiony przeze mnie na innym filmie, stosujemy sobie ten wzór, żeby policzyć współrzędne wektora przechodzącego przez te dwa punkty. No to stosuję ten wzór do wszystkich trzech wektorów AB, BC i CA. Jedziemy, od AB zaczynam. Muszę wykonać x2 minus x1. x2 to jest 3, x1 to jest 1. No to liczę. x2, czyli 3 odjąć x1, czyli 1. I teraz y2 odjąć y1. y2 to jest minus 1. No może ładniejszy ten minus. No odjąć y1 to jest 2. Wykonuję to działanie i otrzymuję 3 minus 1 to jest 2, minus 1 minus 2 to jest minus 3. I to są współrzędne wektora AB. I teraz tą samą metodą będę liczył współrzędne BC. Jedziemy sobie. BC, czyli minus 2 minus 3, 4 minus 1. I otrzymuję minus 5, 5. Wektor BC policzony, jego współrzędne. Jeszcze został nam wektor CA. Odejmujemy pierwsze współrzędne, czyli mamy minus, przepraszam, 1 minus 2 i 2 minus 4. I ostatecznie wychodzi mi wektor 3 minus 2. I to są współrzędne wektora CA. I dopiero teraz, jak już znam współrzędne wektorów AB, BC i CA, mogę przejść do wykonania tych dwóch kroków, które przed chwilą zrobiliśmy, czyli w tym poprzednim zadaniu, czyli faza pierwsza, policz te mnożenia, czyli 2 razy wektor pierwszy, 3 razy wektor drugi, no tu akurat nie trzeba mnożyć, bo tu jest 1 razy CA. A dopiero później faza druga to będzie wykonanie odejmowania i dodawania. No to jedziemy fazę pierwszą, czyli 2 razy AB. Rozpisuję to sobie. 2 razy wektor AB, a współrzędne wektora AB już przed chwilą policzyłem. To jest 2 i minus 3. No to jedziemy. 2 razy pierwsza współrzędna po przecinku 2 razy druga współrzędna. I ostatecznie wychodzi mi 4, bo 2 razy 2 to jest 4. 2 razy minus 3 to mamy minus 6. Teraz mnożę sobie 3 razy wektor BC. No to mam 3 razy pierwsza współrzędna wektora BC, czyli minus 5. 3 razy druga współrzędna wektora BC, czyli 5. I otrzymuję w wyniku minus 15, 15. OK. I przechodzę do fazy drugiej, czyli teraz już będę bezpośrednio liczył sobie mój wektor D. Rozpiszę. To jest tak. 2 razy AB, przed chwilą policzyliśmy, to jest 4
minus 6. Tu mamy znak odejmowania. Teraz 3 razy BC. Tu przed chwilą policzyliśmy, czyli to jest minus 15, 15. Policzyliśmy, znaczy bardziej ja policzyłem, no ale niech będzie. I teraz dodać CA, czyli dodać CA już bezpośrednio przepisuję, no bo nie musiałem liczyć żadnego mnożenia, po prostu jest samo czyste CA, czyli 3 minus 2. No i teraz już zwykłe rachunki mi pozostały. Pierwsze współrzędne, czyli tak, 4. Odejmuję, no bo tu jest minus. Pierwsza współrzędna, czyli minus 15. Teraz dodaję, no bo tu jest plus. Dodać pierwsza współrzędna, czyli 3. Analogicznie to samo z drugą współrzędną. Minus 6. Odejmuję. 15. Dodaję minus 2. Teraz tylko rachunki mi pozostały. I ostatecznie wyjdzie nam 4 minus z minusem dodać 15, dodać 3, a po prawej stronie po przecinku mamy minus 6, minus 15 plus z minusem minus 2. Jak sobie to porachujemy, ostatecznie będzie 22 na pierwszej, minus 23 na drugiej współrzędne. I to jest rozwiązanie zadania. Zauważ, że różnica między pierwszym a tym zadaniem jest taka, że w pierwszym od razu znaliśmy współrzędne wektorów i mogliśmy przystąpić do fazy pierwszej i drugiej. Tym razem musieliśmy wykonać obliczenia wstępne, które polegały na wyliczeniu współrzędnych wektorów w sytuacji, gdy dane są nam współrzędne punktów, przez które te wektory przechodzą. Przejdźmy do kolejnego zadania. Zadanie trzecie. Tym razem co innego jest problemem. Mamy dane dwa wektory a i b i musimy sprawdzić, czy one są równoległe. A przypomnijmy sobie sprzed paru minut, jaki jest warunek równoległości. Tutaj go przypomniałem. To jest taka sytuacja, kiedy istnieje taka liczba k rzeczywista, która spełni te dwa równania. No to sprawdźmy. Tak naprawdę to się rozwiązuje w ten sposób, że próbuje się to k wyliczyć z pierwszego i z drugiego równania, a później się porównuje, czy wynik wyszedł ten sam. No to zróbmy tak. A1 to jest 6, o tu mamy A1 to jest 6, A2 to jest 9 i odpowiednio B1 to jest minus 4, B2 to jest minus 6. No to pierwsze równanie sobie rozpiszemy. Proszę bardzo, A1, czyli 6, ma się równać jakaś nieznana liczba k razy B1, czyli minus 4. Policzmy k z tego. Proszę uprzejmie. A, jeszcze zrobię tak ładnie, w nawiasie. Czyli mamy 6 równa się minus 4k. Co robię? Dzielę obie strony przez minus 4, czyli mam minus 6 czwartych równa się k. Jeszcze tylko tutaj skrócę, czyli wyjdzie mi minus 3 drugie. Tyle wyszło k z pierwszego warunku, a teraz z drugiego warunku zrobimy to samo. A2 to jest 9. Ma być k razy b2, a b2 to jest minus 6. Minus 6. Czyli inaczej 9 równa się minus 6k. Dzielę obie strony przez minus 6 i wychodzi mi minus 9 szóstych równa się k. Skracam i wychodzi mi minus 3 drugie równa się k. Zauważ, że i z pierwszego i z drugiego wyszło mi to samo. Czyli znalazłem takie k, w tym wypadku minus 3 drugie, jeżeli mówiąc krótko, i z pierwszego warunku i z drugiego warunku dostaniesz to samo k, to znaczy, że je znalazłeś. I to znaczy, że istnieje, o właśnie takie k, w naszym wypadku minus 3 drugie, który spełnia warunek równoległości. To oznacza, że tak, nasze te dwa wektory są równoległe. Jeszcze jedno zadanie nas czeka. I ostatnie zadanie. Tym razem mamy dane współrzędne 4 punktów A, B, C oraz D i musimy sprawdzić, czy odcinki A, B i C, D są równoległe. Jak to zrobimy? Policzymy sobie współrzędne wektorów A, B
oraz wektora CD i sprawdzimy, czy te wektory są równoległe. Jeżeli wektory są równoległe, to odcinki też. No to zaczynamy. Krok pierwszy, obliczamy współrzędne wektora AB. Już to tutaj raz dzisiaj robiliśmy, ale na wszelki wypadek przypomniałem wzór, żeby był przed oczami. Liczę współrzędne wektora AB. To mamy tak. x2 minus x1, czyli 3 odjąć 1. y2 minus y1 to jest 5 odjąć 2. I wychodzi nam współrzędne wektora AB 2, 3. Teraz współrzędne wektora CD. No to mamy 0 odjąć minus 2 pierwsza i minus 2 minus 1 druga, czyli ostatecznie mamy 2 oraz minus 3. Ok, mamy już wykonane obliczenia, czyli wiemy, jakie są współrzędne tych dwóch wektorów. No to teraz metodą, o której przed chwilą opowiadaliśmy w poprzednim zadaniu, korzystając z tego, będziemy sprawdzali, czy istnieje taka dowolna liczba k rzeczywista, która spełnia te dwa równania. No to proszę bardzo. Najpierw pierwsze równanie sobie rozpisujemy. Pamiętasz, to jest nasz wektor, wektor AB, wektor CD. No to pierwsze A1 równa się k razy B1, czyli w naszym wypadku 2 równa się k razy 2. No bo co? To jest A1, to jest A2. No i szukamy naszego k. Już widać od razu, jak podzielę obie strony przez 2, no to k musi wyjść 1. Czyli z pierwszego wyszło mi k równe 1, a teraz z drugiego ile mi wyjdzie? A2 równa się k razy B2, czyli mamy minus 3 ma być równe k razy 3. Dzielę obie strony przez 3 i co mi wychodzi? K równe minus 1. No i niestety, zauważ, tutaj wyszło mi k równe 1, a tutaj k równe minus 1. Czyli mamy sprzeczność. Nie udało nam się znaleźć takiego k, które byłoby i dla pierwszego równania, i dla drugiego o tej samej wartości. Dostaliśmy sprzeczne wartości k, więc tutaj odpowiedź jest nie. Te dwa odcinki AB oraz CD nie są równoległe. I to jest koniec tego zadania, jak również koniec tej lekcji.